freedom. We take the battle to them. Siemano, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiałem sobie o dwóch, trzech rzeczach, które w ostatnim czasie w Rise of Kingdoms się pojawiły. I pojawiły w taki sposób, że naprawdę jest mi trochę głupio, jak to wszystko oni tutaj wypuszczają, może za głupio trochę za Lilith, ale naprawdę tematy, które powychodziły, bo mamy już Ragnara dostępnego, w sensie, że możemy go tam dostać w pierwszym dniu zalogowania za free i tam wykupić go za 20 parę złotych oczywiście, ale też pojawiło się bardzo dziwny event z radość z umiejętności. Oczywiście też pogadamy sobie o odkrywaniu uzbrojenia i o zawody w Kanionie Zmroku. To jest w sumie 4 wydarzenia, bo powiedziałem o 2, 3. No ale przegadamy sobie te 4 rzeczy. Pierwszy zaczniemy od rzeczy, co jest dla mnie bardzo zagadkowe i bardzo dziwne. Czekam na odpowiedź od Lilith. Pierwszą dostałem związaną z tym, że różne te pakiety nie będą się różnić u Ragnara, gdzie tutaj będziemy oczywiście mogli je wykupić w danym dniu. Ale z drugiej strony stwierdziłem, że może zadam troszkę inaczej pytanie i pokażę im każdy pakiet i czy te pakiety rzeczywiście mogą mieć tylko 10 głów Ragnara, czy jednak będzie tego więcej, no bo nam cena też wzrasta w każdym dniem, więc może jednak będzie coś na plus. Pierwszą informacją było, że nie, że to są 10 głowy, że to będzie 10 głów, czyli tak samo jak tutaj za pierwszy dzień logowania było 10 główek, bo jest ta sama, karta wygląda tak samo, tu tak samo i nie ma żadnych jakby tam zmian, że coś więcej i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy jeżeli na przykład nie wykupimy tego pakietu, tutaj jak mamy 4 dzień, czy na przykład potem możemy odebrać 5, 6 i tak dalej, czy to nam po prostu wtedy nie zakłada tej kłódki, bo tutaj widzimy są kłódki, ale to może być też ze względu na to, że no wiadomo, to jest za każdy dzień i wtedy nam się kłódka odblokowuje. Tylko no tu akurat w drugim, trzecim dniu nie jestem w stanie tego tak przetestować, no bo kupiłem pierwszy pakiet. Więc ciekawe jak to będzie wyglądać. Tutaj bezpośrednio jak popatrzymy ogólnie na te pakiety, które są w tym, nie są jakieś tam superowe, ale też są tragiczne. Ja ogólnie zastanawiam się, że jak będzie wszystko jednak po te 10 rzeźb Ragnara, za każdy ten pakiet nawet jak 60 czy tam 120 zł, 120 zł, to ja po prostu zatrzymam się gdzieś tutaj powiedzmy przy tym 4 do tego 6 dnia i to już tutaj nie wykonam tego. Chociaż no te 3 godziny 30-dniowe jest naprawdę fajną opcją. I teraz lećmy dalej. Mamy tego Ragnarka, mamy tutaj związane z te nagrody, no i dochodzi nam te 7 dzień, mamy te za 120 zł. No i według Lilith na pierwszej odpowiedzi mamy to 10 zł główek, nie? Jak tam obrałem to w inaczej słowa, pewnie dostanę po odcinku o tym informację. To może dostanę coś po prostu bardziej, co was zaciekawi. No mi się zdaje, że tu, jeżeli chodzi o ten, to tu działa na takiej zasadzie, że tu jak kupiłem ten pakiet, to drugi, trzeci dzień mam odblokowany, oczywiście jak gdzieś odblokuję. Nie będę miał kłódki. Tutaj powiedzmy, jak nie kupię, no to potem 5, 6 nie będę mógł tego odebrać. Mi się zdaje, że to tak działa, że ten pakiet na 60 zł się wiąże z tym, że mamy 10 zł rzeź Ragnara i 5, 6 dzień mamy odblokowane na te pozostałe nagrody tu. I tu mi się zdaje, że to działa na podobnej zasadzie, że tu wydajemy 120 zł i dostajemy pakiet 4 poziomu, jeżeli chodzi o skrzynki surowce, 30 sztuk przyspieszenia leczenia 3 godziny. No i tu mamy 50 sztuk, 10 000 expa i tam złote gwiazdy. A tutaj za kolejne 120 odblokowujemy sobie po prostu możliwość kupienia, dostania 10 dodatkowych głów Ragnara, czyli w sumie gdzieś 60 głów. Raz, 2, 3, 4, 5, tak 5, 6 w sumie, przepraszam. Więc tak mi to, szczerze, ja bym tak to odbierał i kiedy tutaj jak tu patrzę na to wszystko, tym bardziej, że to pokazane jest Ragnar, a i na przykład Ragnar, bez tego Ragnara na przykład 60 rzeźb, więc mi się zdaje, że tak to będzie rozwiązane, ale czekam na potwierdzenie, jeżeli będę miał to tam gdzieś przy jakimś najbliższym filmiku, zanim to wyjdzie, wam po prostu opowiem. I tyle, jeżeli chodzi o to. Ogólnie, jeżeli tam wiesz, zadawaliście mi pytania, uważam, że jeżeli to będzie tak, że te 7 i 9 dzień będziemy mogli zdobyć tego Ragnara, to jeżeli to będzie kosztowało 20 zł i to będzie mieli tylko za 10 rzeźb, to jest comeback, nie? To jest tutaj jeszcze możemy to wykorzystać, tu i tu do tego 6 dnia. Bo tak mi się zdaje, że to będzie wyglądać, a reszta to jest scumbag. To jest już wtedy to będzie totalny scumbag. No chyba, że tutaj będzie, nie wiem, 60, no to wtedy miałoby to sens. A czy tam 50, ale mi się zdaje, że chyba tak nie ma. Nie ma tak pięknie z Lilith.
Tym bardziej przejdziemy sobie do kolejnej rzeczy, którą Lilith odwaliła. Co tu Lilith odwaliła? Mamy radość z umiejętności. Jest to event, który w zapowiedziach miał mieć możliwość rozwijania Bjorna Ironside'a. Czyli była taka możliwość, że żelaznoboki Bjorn, kiedy na przykład go nie mamy zrobionego, możemy za tam epickie rzeźby, na przykład wydamy 200 epickich rzeźb, możemy wtedy dostać tam te nagrody, które widzieliście, zaraz sobie jeszcze raz pokażemy. Jeżeli wypuściła informację, że to był błąd, że w update'cie, gdzie oni robili o tym filmik, że to był błąd, że to nie powinno tam tego być. I najzabawniejsze jest to, że ludzie z KVK1 i KVK też tego Bjorna nie mogą sobie wykorzystać, żeby móc zdobyć te nagrody. Oni mają tylko Ragnara zwykłego. No, mają tylko zwykłego Ragnara zwykłego. Nie w wersji Prime, tylko zwykłego. A zwykły Ragnar jest w ogóle niegrywalny. Wywalanie 200 zł rzeźb za to, żeby dostać nagrody tam w tamtym w KVK1, KVK2 i dostać tutaj wywalić w Ragnara, który jest w ogóle niegrywalny, no to jest w ogóle Lilith szapoba, że coś takiego odwalicie, bo wątpię, że oni tam mieli Heralda, bo Herald jest z KVK3 dostępny, więc oni tu się Kurwa, no nie. Broka, żeby tu użyć uniwersalnych 200. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Nie powiem, bo te 200 rzeźb jest warte moim zdaniem tutaj z tego Ragnara, tym bardziej, że Ragnar będzie grywalną postacią Prime. Mówię oczywiście o Prime, bo te przyspieszenia i to tutaj dostajemy w tym, no to jednak to jest dużo moim zdaniem. Jeżeli ktoś ma 200 uniwersalnych rzeźb, ale dla graczy, którzy są free to play, czy są mid spender i tak wszystko tak wiecie, ciułają, układają sobie tak w miarę kroczek po kroczku, tak jak ja to robię. I najpierw dostajemy informację od Lilith, że Ragnar Prime nie będzie dostępny w tym roku, dopiero będzie w przyszłych eventach i prawdopodobnie nowy rok, że tylko będą mogli z niego korzystać nowi gracze na nowych KVK, czy na nowym KVK, przepraszam. I tam ci gracze będą mieli go na ekspertyzie na czas KVK, a z tego, co mnie dochodzą słuchy, na tą chwilę on nie jest w ekspertyzie na KVK. Że nie dostajemy ekspertyzie KVK, więc to jest kolejna rzecz, którą Lilith dała ciała i uważam, że to jest tak słabo rozwiązane, jak kiedy do nich napisałem, oni stwierdzili, że to jest błąd, że jak napisałem oni, dlaczego wypuścili w tym samym Ragnara dla innych graczy i dla ludzi z KVK, gdzie miało to być jakiś mieć odstęp i nas o tym informowaliście, to oni stwierdzili, że no nie do końca, bo oni twierdzili, że to będzie w przyszłości eventach, że będzie on dostępny w eventach, nie? Oczywiście jest dostępny w eventach, ale on jest wypuszczany w tym samym czasie, kiedy ludzie wchodzą pierwszy raz na KVK z Wikingami i z Anglikami, tak? Więc dla mnie to jest w ogóle abstrakcja w tym momencie, to co oni tam wymyślili. Naprawdę słabe to jest moim zdaniem. Przy samym tym, bo ja też się nastawiłem na troszeczkę inne budowanie dowódców, a w tym momencie dostaję Ragnara, buduję łuczników i tu mam wydać 200 główek, tam łuczników wybuduję do 5 marszu, no i muszę kombinować, nie, bo buduję, wiecie, girowo i też jest zbieranie rzeźb. No, zrobili taki miszmasz, bo gdybym wiedział o tym tak, jak wtedy wpisałem, to ja bym na przykład sobie rozbudował Scypio do maksa, dzięki Kamelowi, którą mieliśmy na rocznicę, lub też tam innych eventów, które dostawaliśmy, a nie na przykład wykorzystał tego Feraklusza. No, inaczej bym budował sobie. Wtedy nie myślałem też o Ashurbannie Palu do Opena, tylko myślałem o Shadżarze, która jeszcze nie wyszła, więc ogólnie dla mnie to co Lili tam wypuszcza, Shadżara można było jej dodać do tego eventu, gdzie wydajemy tam 12k rubinów, nie? Czy kupujemy 12k rubinów z pakietów, więc to już w ogóle była kolejna abstrakcja, ale mi się wydawało, że Lili idzie w bardzo dobrą stronę, fajnie to się rozwijało, lecz w tym momencie oni wypuszczają taki chłam, że no, to jest niesmak, duży niesmak to robi. Tym bardziej, że wiedzą, że mają Angel Pirates na plecach. Mówię to już któryś raz, a naprawdę to tak jest. No, naprawdę słabo Lili to zrobiłaś. Znaczy deweloperzy Lili, no, tak to można powiedzieć. Kolejny event, który wyszedł 11 listopada w nasze święto w Polsce, mieliśmy odkrywanie uzbrojenia. Ja uważam, że ten event jest ok, jeżeli sobie odkrywamy tutaj to za darmo i patrzymy na to, że chcemy tam gdzieś te 200 parę wydać, nie tam 400, powiedzmy 410, 24, 420 też można było dzisiaj wydać, tylko no to widzicie, to już jest dużo rubinów, bo to każdy bilet to jest 50 rubinów, jako nie da się kupić z pakietów. Więc ja tu skorzystałem z tego, bo ja bardziej celowałem nie w inskrypcję, tylko w to, żeby mieli jak najlepsze statystyki 3.
Czyli tam było powyżej 2,5% w górę z 3. I tak mi się udało utrafić chyba 2 albo 3 i 2 takie z inskrypcją. Więc fajnie mi to wyszło, bo mogłem tam wsadzić sobie, na przykład jak wyszła mi piechota pod klina, mogłem sobie tutaj przy Scipio dorzucić legendarną skryptę, która mi tam kiedyś dropnęła 3, że legendarną zwykłą skryptę, 3,5% ataku do niego, więc tutaj naprawdę to mi się podoba i fajnie, że tutaj coś takiego wyszło, tym bardziej, że mam plan tam robić szósty marsz piechoty. Miał to inżyniera, ale niestety plany się zmieniły, ale to się ze względu na temat, ze względu na to, że Lilith wypuściła pewien debuff na tych, co biją jakby tak z daleka i no troszeczkę to wygląda słabo, więc ja o tym wam powiem w oddzielnym odcinku na temat inżynierii. Lecz przejdźmy sobie tu dalej do Kanionu Zmroku. Zawody w Kanionie Zmroku nie są mi obce, z tego względu, że ja już takie grałem i to było na KVK1 i KVK2. Przypuszczam, że oni to wtedy testowali na KVK1 i KVK2, gdzie gracze mogli sobie tam rywalizować. To były królestwa, ja byłem 3.0.90, mieliśmy 89, 91, 92 wszyscy razem, no i najlepsi gracze się tam, był etap grupowy, a potem przechodziliśmy do etapu, jakby tak powiedzieć, tego głównego. No i tutaj, żeby się zakwalifikować, muszę być w top chyba 32. No i potem zobaczymy, czy mi się uda do tej prezentacji zakwalifikowanych dostać i żeby tam powalczyć. Ja tam pomalutku sobie robię i też pamiętam, że w tym 7 dniu, gdzie te etykiety zbieramy, warto te etykiety puszczać tam koło 1 w nocy, żeby się dostać do tej 30. Jakieś tam nagrody się może uda zebrać, może to nie będą jakieś top nagrody, ale że się tam uda gdzieś uplasować w tych miejscach, bo nie ma jakiejś super marszy, no to byłoby super. Zobaczymy przede wszystkim, jak to będzie wyglądać. Sama idea tego wszystkiego myślę, że jest fajna i to są dodatkowe nagrody, wiadomo, że UL tu tam będą najwięcej, ale też nagrody są sojuszowe, które też mi się zdaje, że mamy szansę wygrać, nie są jakieś super, ale zawsze coś. Tutaj mi się zdaje, te nagrody, które są z klucza suwerena dla tych najlepszych, te formacje też są naprawdę fajne, tym bardziej, że jeżeli ktoś buduje dobrze sobie tych dowódców, no to powinien z takiego Kaniona Zmroku skorzystać z tych zawodów. Mi się zdaje, że to jest bardzo fajne. Tu akurat nam dobrało 4 inne KD niż w okolicy, więc pewnie jakieś KD, które są w miarę porównujące z nami. Ciekawe, bo nie wszystkie KD tak kojarzę, ale sprawdzę sobie, jak to będzie wyglądać. I to jest 4. event, o którym wam chciałem opowiedzieć. I no i za niedługo będzie oczywiście już MG i związane z leadershipem, więc Heraklusze, że się uda tam jakoś ustawić. Będziemy mogli tam jakoś to wszystko fajnie porobić ze względu, jeżeli chodzi o MG, to na pewno się tam gdzieś tam zapiszę, bo chciałbym go sobie już dokończyć, mieć go tam gdzieś na tym garnizonie i pomalutku się skupić na tych open fieldach, dowódcach. Co zrobię z tym? Nie wiem. Szczerze zastanawiam się nad tym. Warte jest to wydanie 200 uniwersalnych główek na Ragnara, tym bardziej, że będę go w przyszłości robił na pewno ze Scypionem. Lecz przez cały czas mnie, wiecie co, przez cały czas mnie męczy wizja tego, że może wyjść nowa kawaleria. Chociaż dostałem też od VIP supportu potwierdzenie i tam już też od innych takich bardziej znanych graczy i ludzi, którzy troszeczkę tam gdzieś siedzą, mają kontakty z Lilith. Czy tam z devami, że no kolejny to będzie inżyniera i leadership, więc te kolejne 4-5 miesięcy będzie na to, żeby sobie tą kawalerię gdzieś tam ustukać, te jakby tak powiedzieć, złote głowy nowe, więc zobaczymy. Jeżeli tak będzie, no to naprawdę będę zbierał w międzyczasie i oczywiście nie będę rozwijał Ragnara z uniwersalnych głów, tylko z jakichś tam eventów. Scypion, no wiadomo, że Scypiona się przynajmniej przy KVK, przy kluczach suwerena będzie wykorzystywało, bo ja taki będę miał plan. Jak to będzie wyglądało przyszłościowo, zobaczymy. Mam nadzieję, że no, Lili nie przyspieszy i zaraz nie wypali z nowym dowódcą typu Ragnar Prime i wsadzi jakąś kawalerię super, bo już o tym też coś słyszałem, że planują wypuszczać takich dowódców odnowionych, jak właśnie zaczęli z Ragnarem Prime'em. No, ciekawe to będzie. No, ten dowódca jest bardzo fajny i nie wiem, czy będzie w tierze na maksymalnym, ale możliwe, że będzie dość wysoko.
I myślę, że tyle na ten temat, jeżeli chodzi o te eventy, które mamy. Mam nadzieję, że odcinek wam się będzie podobał. Mam nadzieję, że tutaj będziemy mogli sobie kontynuować na te tematy, które tu są dość takie kontrowersyjne, jeżeli chodzi o te wydarzenia, które powychodziły. Na pewno jak coś się dowiem tam o tych kolejnych dniach od Lilith, jeżeli chodzi o te pakiety, to na pewno to wam powiem i dam wam informację, co mi odpisali, czy to będzie jakieś więcej będzie tych głów, czy też nie. No bo oczywiście takiej informacji tutaj żadnej w tych tutaj, jak przechodzimy, nie mamy nic, zero informacji. Klasyka od Lilith. Dzięki wielkie jeszcze raz, że jesteście ze mną, że wspieracie kanał, że się rozwijamy, pchamy to przez cały czas do przodu. I jeszcze raz dziękuję. Do zobaczyska. Hejo.